No cześć! Jesteś ponownie na moim kanale, a ja zapraszam Cię do przyjrzenia się razem ze mną dzisiaj dwóm tematom. Mianowicie pierwszym z nich będzie przejrzenie moich ostatnich łowów z second hand, z lumpa, a drugim tematem będzie właściwie zrobienie niespodziankowych sadzonek dla pani babci. Ostatni przegląd moich rzeczy z lumpa był kilka miesięcy temu i rzeczywiście ja przez te kilka miesięcy kupowałam dużo mniej w lumpie, bo po prostu mam wszystko tak naprawdę i już po prostu nie chodziłam tam tak często jak kiedyś, natomiast ostatnio razem z wiosną obudził się we mnie jakiś taki, wiecie, duch designu, jakaś iskra designu ponownie się we mnie obudziła i ja znowu zaczęłam chodzić do mojego ulubionego lumpa tam na gadżety, jak to się nazywa ta kategoria. Kilka tygodni temu byłam z moją koleżanką na lumpach, to była wtedy wyprawa typowo ciuchowa, wtedy odwiedziłyśmy 3 albo 4 lumpy, rzeczywiście ciuchów kupiłam dużo, między innymi tę kurtkę, ale ciuchów już nie będę Wam pokazywała, bo no dzisiaj skupmy się na gadżetach, a może kiedyś zrobię taki ogólnie odcinek o mojej szafie, co w ogóle by nie było zgodne tak jakby z tematyką tego kanału, więc nie wiem, czy będzie taki odcinek. No, w każdym razie dzisiaj skupię się tylko na gadżetach. Zawsze miałam sobie takie przeświadczenie, że to, co jest rzadkie, jest bardziej cenne, co też często jest mylnym przeświadczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, którymi się otaczam, to ja lubię, jak te rzeczy są ładne. Wiadomo, że one muszą być praktyczne, wytrzymałe, natomiast ja też lubię, żeby to wszystko było ładne. I to nie takie ładne w jakiś pasujący do ogólnego kanonu sposób, tylko żeby one były ładne dla mnie. I ja lubię jakieś takie czasami durnostki sobie pokupować. I też miałam właśnie ostatnio taką myśl, że potrzebuję rzeczy, które są unikatami. I po pierwsze mi się to nie podoba, że potrzebuję rzeczy, ale ten drugi człon, które są unikatami, już mi się podoba i to też nie jest tak, że ja teraz chodzę i kupuję po lumpach cokolwiek, co tam jest, tylko po prostu te rzeczy, których potrzebuję, chcę, żeby były unikatami. Może w ten sposób. Na przykład teraz mam wzmożone poszukiwania lampki nocnej, ponieważ nie mam lampki nocnej i bardzo chciałabym mieć. I ostatnio na Vinted widziałam bardzo ładną podstawę do lampki. I to też mnie właśnie zainspirowało, żeby pójść do lumpa, więc jak byłam dzisiaj, to się strasznie rozglądałam za podstawą do lampki i były dwie takie ładne. Jedna mi się bardzo podobała, bo to był taki biały matowy grzybek, natomiast miała duże zarysowania, więc to nie miało sensu. A druga była na tyle poplamiona, już na tyle odbarwiona, już na tyle taka wypalona, że to po prostu nie miało sensu. No bo też nie warto jest w lumpie kupować czegoś za wszelką cenę, bo jest tanie, bo jest z lumpa. Jeżeli coś jest w złym stanie, no to też to nie jest mi potrzebne. Jedną z takich rzeczy była przepiękna klatka z taką kopułkową górą, taka kojarząca mi się z Tajemniczym Ogrodem, z Wielką Brytanią, no taka klatka sprzed lat, ale niestety była tak zardzewiała i tak zepsuta, że no bardzo chciałam ją wziąć. No ale to też nie miało sensu, bo po prostu nic bym z tym nie mogła zrobić. No nie wiem, jak bardzo musiałabym się napróbować ją odrestaurować, żeby coś z niej było, a i tak nie wiem, czy to by się udało, więc stwierdziłam, że nie będę brała, ale kilka rzeczy w ostatnich miesiącach wzięłam z półki i teraz Wam te rzeczy pokażę. Pierwszą taką rzeczą, którą ostatnio kupiłam, są takie piękne, wspaniałe, cudowne podkładki pod napoje ciepłe, pod napoje zimne, pod napoje różnego rodzaju. I zobaczcie proszę, one wszystkie wyglądają tak samo, widzicie? Jest na nich przepiękny wizerunek kwiatka. Wszystkie są takie same, nie będę już pokazywała pozostałych. I one z tyłu mają taki zielony filtr, żeby nie rysowały się po stoliku. I są takie, nie wiem jaki to jest materiał, to nie jest plastik, one są takie dość ciężkie i właśnie robią ten
ten stukot. Ja jak widzę jakiś ładny wzór roślinny w lumpie, to jest mi trudno tej rzeczy nie wziąć. I to no patrzę wtedy, czy jej potrzebuję, czy nie. Natomiast jak mam do wyboru wzór roślinny albo wzór karciany, no to na pewno wezmę wzór roślinny. Jeszcze bym się nad zwierzęcym zastanawiała. Jakbym miała do wyboru zwierzęcy, a roślinny, to bym pewnie wzięła dwie rzeczy. Drugą rzeczą, którą ostatnio kupiłam i jestem w niej zadowolona tak w 95%, jest taki monument. Monumencik. Ja już go Wam pokazywałam w którymś odcinku, ale teraz oczywiście też jest w tym zbiorczym. To jest monument z panem jeleniem. On tutaj ma delikatnie wyżłobioną półeczkę, w której mieści się idealnie świeczka albo mała doniczka. On mi się podoba, ale jakby był w jakimś innym kolorze, na przykład jakby był żółty, albo jakby był w takie lastryko, albo jakby był jakiś inny, a nie taki zwykły, biały, błyszczący, to na pewno by mi się bardzo podobał. Ja u siebie tutaj w pokoju, w mieszkaniu mamy dość sporo bieli, ale to głównie dlatego, że to jest taki czysty, sterylny kolor i jak coś się odnawia, to dobrze jest to pomalować na biało, bo jest tak od razu czysto, ale też ja nie mogę być w przestrzeni, gdzie jest za dużo białego, bo mi po prostu brakuje koloru, tak normalnie. I teraz jak już coś kupuję tutaj do mieszkania, to rzadko kiedy te rzeczy są po prostu białe. Już jest biel, szczególnie, że teraz mam te dwie witrynki, one są też białe, oczywiście w dużej mierze są przezroczyste, ale no są białe, więc już tej bieli trochę mi wystarczy. Natomiast ten monument chciałam wziąć, ponieważ chciałam bardzo mieć monument. Więc go wzięłam. Powiedzcie mi proszę, czy Wy macie jakieś doświadczenia, czy można przemalować jakoś taką szkliwioną rzecz? Czy Wy się na tym znacie? A jeśli się znacie, to czy można to zrobić? On jest bardzo ładny, jest zadbany. No, zobaczcie. No właśnie, ale jest biały. Że jeżeli macie jakieś triki, jak można go pomalować, żeby to też dobrze wyglądało, to dajcie mi znać. Może wystarczy zwykły szprej i po prostu poszprejować trzeba. Jak wiecie, to powiedzcie. Moim łowem dzisiejszym jest łów taki mało lumpowy, to znaczy tę rzecz można by kupić właściwie wszędzie, w różnego rodzaju sklepach takich meblowych, jakichś wykończeniowych, natomiast no ja widziałam w lumpie, więc jak miałam nie wziąć. I to są po prostu nóżki. Nóżki pod doniczkę, kwietnik drewniany i ja już dzisiaj zdążyłam, ja już zdążyłam zetrzeć jedną z nóżek z tego lakieru, który tutaj jest. Trochę żałuję, bo nie wiem, czy ten lakier bardziej mi się nie podobał, ale no jakoś tak, nie wiem, chwyciłam papier ścierny i to samo się trochę zadziało. Nóżki te są bardzo lekkie, są bardzo ładne, są, no za bardzo, nie mam co mówić o tych nóżkach, bo one nie są jakieś wyjątkowe, tylko tak się rozglądam, żeby złapać jakąś doniczkę, żeby pokazać, jak ona będzie wyglądała tutaj. I dobra, idę szukać. Złapałam ofiarę, złapałam chojkę. Fajnie chyba, co? Okej. Idę to w ogóle tak Och, puszcza nowy przyrost. Ale fajnie. Kolejną rzeczą jest rodzaj rzeczy, które ja chyba trochę kolekcjonuję. Od jakiegoś czasu, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to kupuję sobie miseczki. Małe takie na oliwki, na orzeszki, jakieś takie, wiecie, małe do przekąsek. No i tam też są miseczki z lumpa i dzisiaj też mam miseczkę z lumpa. Ale nie taką zwykłą, bo ona jest z króliczkiem. I to nie jest zwykły króliczek, bo on jeszcze w środku ma marcheweczkę. Ja jak widzę takie rzeczy, to jestem po prostu bezbronna. Ostatnią rzeczą w tym temacie jest rzecz największa, którą również już widzieliście. I to jest moja przepiękna doniczka gliniana w ptaszki, w gałązki, w kwiatki. Z tej doniczki cieszę się najbardziej. Uważam, że to jest mój najlepszy łup lumpowy. Doniczka ta kosztowała 27 zł. Jest piękna, cudowna, wspaniała, gliniana. No i w tej doniczce jest glorek, którego dzisiaj muszę podlać, bo wygląda komsi komsa. Następnym tematem będzie zrobienie sadzonek dla babci mojego Seby, ponieważ ostatnia zima trochę przeczołgała jej rośliny, z których podobno nie za dużo zostało, także zielone pogotowie nadjeżdża.
I zobaczymy sobie dzisiaj, co udało mi się ukorzenić przez te kilka ostatnich tygodni. I to, co już będzie gotowe, posadzimy do podłoża. Akurat teraz są święta i jedziemy, więc razem z pisankami zawieziemy też roślinę. Tutaj przygotowałam sobie już podłoże, to jest zwykła ziemia uniwersalna z perlitem. Tutaj większość roślin to są epipremna i scindapsusy. Wiecie co, ja najpierw sobie wszystko odpakuję z mchu, a później Wam pokażę to, co się ukorzeniło, to pokażę Wam z bliska. To są sadzonki, które razem z Wami na filmiku cięłam i razem z Wami sadziłam. Epi wypuściło. O, w ogóle bardzo dużo wody. Ja trochę do tego mchu za dużo nalałam wody. Nie lejcie tyle, żeby aż ciekło z kubka. Korzenie mogły tutaj zgnić i wydaje mi się, że tylko to, że były w witrynce, więc było ciepło i była wysoka wilgotność powietrza, to te korzenie nie powinny zgnić w tak zimnym mchu, ale zaraz się przekonamy. Może się okazać, że tam pozostałe zgniły, ale ten biały piękniutki. Dobra, wracam już. Dobra, skoro wróciłam, to i zmieniłam siedzenie. Jak mi ucina głowę, to wybaczcie. Wiecie, tak jak mówiłam, nie powinno się aż takiego mokrego, to znaczy mech musi być mokry, bo on nie może być suchy, bo to wtedy nie miałoby sensu. Natomiast tutaj z mojego mchu aż ciekło, ja zazwyczaj aż w tak cieknącym mchu nie utrzymuję roślin. Ani tych, które się ukorzeniają, ani tych, i nie mają żadnych korzeni, ani tych, które jakieś korzenie już mają. Ale no, żadnego gnicia tu nie ma. Już mi trochę uciekają te rośliny. A Moonlight puścił się, czy nie? No dobra, tak, ale ten korzonek jest jeszcze za mały, żeby go sadzić do ziemi. No właśnie, no bo wiecie, ja też nie mogę pani babci posadzić wszystkich tych sadzonek, bo jeżeli roślina ma za mały system korzeniowy, mogę ją zasadzić w podłożu i rzeczywiście liczyć na to, że ona się w tym podłożu dokorzeni. Natomiast ja nie chcę ryzykować, ponieważ jest bardzo duża szansa, że ta sadzonka teraz z małymi korzeniami nie przetrwa w tym podłożu i taką roślinę bardzo łatwo jest zalać, albo taką roślinę bardzo łatwo jest przesuszyć, więc też nie chciałabym pani babci mówić, że codziennie musi doglądać, czy już przeschło podłoże, czy może nie stoi woda, czy tu się martwić, czy tu się martwić. Tylko chciałabym, żeby miała rośliny, które żyją sobie własnym życiem i one no, potrzebują takiej minimalnej opieki, to znaczy po prostu nie będą zawracały jej głowy. I teraz idę do Was, posegreguję to sobie tutaj i pokażę Wam, jakie są korzenie i co będziemy dzisiaj sadzili. Pierwszy wygrany to Scindapsus Silvery N, 3 pędówki. Korzenie nie są największe na świecie, ale też nie mają za dużo liści i do utrzymania i ta roślina nie jest duża. Scindapsusy są, jak wiemy, bezproblemowe, więc uważam, że one w takiej konfiguracji sobie w podłożu poradzą. Drugi wygrany to Philodendron Brazil. I tutaj mamy bardzo ładne korzenie. I co lepsze, tutaj mamy oczko. W drugiej sadzonce oczko już ruszyło. Dalej mamy Scindapsusa treubi. To są 2 pędówki. Znalazłam jeszcze jedną pędówkę treubi z tym przecież przepięknym korzeniem. I ona oczywiście dołączy do tamtych 2 pozostałych. Kolejnym wygranym w tym konkursie ukorzeniania jest Epipremnum Blueform. Tutaj mam pęd, który ukorzenia się chyba od lat. Stał w wodzie, w mchu i on już ma naprawdę taki super korzeń, więc tutaj sobie już żyje w ogóle, więc on już jest mega gotowy. I tutaj jest sadzonka, którą ostatnio ucięłam. Jednolistna, również z bardzo ładnym korzeniem. I dzisiaj to Epi też potnę, bo wiecie, mam teraz wolny mech, więc będę cięła. Tutaj mam Epi złociste i te korzenie nie są jeszcze dość duże. I u tych sadzonek najbardziej będę się bała o to, co się z nimi stanie dalej w ziemi. Natomiast, no nie wiem, z drugiej strony to jest Epipremnum i to jest Epipremnum aureum, które przetrwa w ogóle apokalipsę prawdopodobnie. Więc chyba nie będę się bała, tylko oddam w ręce pani babci, a ona już na pewno, wiecie, jak to pani babcia, na 100% będą u niej ładnie rosły, więc mamy Epi i to nie jest ostatnia roślina. Czy to jest ostatnia roślina? To jest ostatnia roślina.
No to jednak nie była ostatnia roślina, to jest ostatnia roślina, to jest, moi drodzy, Epipremnum Cebu Blue. Przepiękne korzenie ma, jak ta lala, więc dzisiaj też je sadzimy. No dobra, tutaj z przodu widzicie wszystkie rośliny, którym jeszcze to ukorzenianie nie wyszło aż tak dobrze. One jeszcze wracają do mchu, natomiast tutaj udało mi się 6 roślin oddzielić. Tylko dla Philodendrona Brazil dam trochę luźniejsze podłoże, dlatego on będzie sobie na samym końcu i go po prostu wyprowadzam z tej imprezy. A to Epi złociste, co ono tu robi? Wiecie może? Aha, no dobra, znalazłam jeszcze jedną pędówkę Epi złocistego. Te korzenie nie są jeszcze jakieś super szalone, ale no tak jak mówiłam, to Epi pewnie sobie poradzi, więc je sadzimy. Dobra, no to zaczynamy z Traubim. Tak jak mówiłam, mamy tutaj 3 ładne pędy i na te 3, jedna jest w ogóle sadzonka szczytowa, druga sadzonka wypuściła już w ogóle swój szczyt, swój pęd, a ta trzecia... O, wiecie co? Ta trzecia nie jest wcale jakoś super ładna, bo coś tutaj podgniwa. Nie, ona jeszcze wraca, jej nie będę dawała. Więc to są te 2 pędówki. Ja miałam zaplanowaną tę doniczkę, ale ona jest za duża. Szybka zmiana, szybka zmiana. No dobra, mam taki kubeczek. W ogóle wszystkie dzisiaj doniczki są zero waste. To są albo kubeczki plastikowe, albo kubeczki po czym? Po ricotcie, tak jak tutaj u Was z przodu. Szukałam takich doniczek produkcyjnych małych, ale wszystkie mi wyszły i są gdzieś w używaniu, więc ratuję się kubeczkami, co jest mega, mega w porządku i tak róbmy. No dobra. Też wiecie, z tego sadzenia nie będę Wam pokazywała tutaj jakichś zbliżeń, bo nie robię tutaj nie wiadomo jakich tam szacher-macher. Jestem pewna, że jak już teraz wiosna się zaczęła, to Wy nie jedno przesadzanie macie za sobą, więc wiecie. Druga roślina, wiecie co, tutaj, dobra, sadzę to Epi Blueform, bo ono mi się bardzo wywala, ono jest mega niestabilne w tym pustym kubeczku plastikowym. Ten kubeczek i ten poprzedni to, jak na pewno zauważyliście, były kubeczki, których ja używałam do semihydroponiki, była tutaj wcześniej lechuza. No dobra, i zasypujemy. Zresztą takie doniczki też są w porządku, z tyloma otworami też są w porządku do uprawy w podłożu takim organicznym, ponieważ no, korzenie po prostu dzięki tym otworom lepiej oddychają, a z tego nie może wyjść nic złego. Dobra, albo nie, tu sobie posadzę, żeby nie zasłaniać Wam widoku. Dalej sadzimy sobie to Epi złociste. Mamy 3 pędy, w porządku korzenie. Właśnie, dobra. Epi posadzone. Ok, tutaj mamy Epi Cebu Blue. Wiecie co, dla tego Epi również dodam trochę bardziej, dodam takie podłoże jak dla Philodendrona Brazila. Będzie tam trochę więcej kory i ceramisu tam wrzucę. A w tym podłożu zwykłej ziemi z perlitem możemy jeszcze zasadzić tego Scindapsusa argyreusa. W tych ricottach, w tych pojemniczkach po ricotcie są od spodu otwory wylutowane. O, zobaczcie. Więc to jest prawowita doniczka. Zrobiłam podłoże dla Philodendrona Brazila i dla Cebu Blue. I jak widzicie, tutaj jest ziemia uniwersalna, perlit, keramzyt, ceramis i chipsy kokosowe. No dobra, kochaniutcy, sadzimy tych 2 gagatków. To Cebu Blue to mi się cały czas wywala z tego kubeczka. Ups, o, awaria. Też oczywiście kubeczek po lechuzie. I mamy Cebu Blue posadzonego. Do niego dam jakiś palik na 100%. To już na pewno. I został nam ostatni
Philodendron ricotta, czyli Philodendron Brazil, którego sobie teraz bez pardonu tak rzuciłam obok siebie i pakuję go już do tutaj, czyli do doniczki. No dobra, mamy to. Wszystkie rośliny są posadzone. Mnie dzisiaj czeka jeszcze tour po mieszkaniu z nożem. Zauważyłam, że za kamerą jest Global Green Epi, które prosi się o to, żeby je pociąć, więc dzisiaj również trafi pod nóż. Tak samo jak Neon, Epi Aureum, Epi chyba Enjoy i Neonek. Mówiłam, ale mam w dwóch miejscach neony, dlatego dwukrotnie na nie padło. I tam jeszcze Marble Queen, jeszcze dziwnie się wygina bardzo, tak jakby chciała być pocięta, więc też będzie cięcie, czyli w sumie cięcie samych epi. Dajcie znać, jak tam Wasze wiosenne sadzonki, czy już puszczają korzenie i powiedzcie mi, w czym Wy lubicie najbardziej ukorzeniać swoje rośliny. No ja teraz jestem w ogóle totalnie team mech. To już absolutnie przeszłam do tej grupy. Teraz jak w witrynie jeszcze ukorzeniam, to są tam to jeszcze są tam sadzonki w wodzie, ale no w mchu idzie zdecydowanie lepiej. Dajcie znać, czy Wy w ogóle robiliście wiosenne cięcie, no bo teraz pogoda, wiecie, no nie zachęca do robienia czegokolwiek w roślinach, bo jest zimno i duje i średnia ta wiosna. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Bardzo dziękuję za każde polubienie, za każdy komentarz i za każdą subskrypcję. Widzimy się w weekend. Jeżeli pogoda pozwoli i dzisiaj, jutro paczka będzie do mnie wysłana, to w weekend będzie unboxing. Mam nadzieję, że będzie, bo się nie mogę doczekać, a jak nie, no to wymyślę dla Was co innego. Ten tydzień ma być dość chłodny, więc ten unboxing jest taki 50-50. Mam nadzieję, że ten odcinek o łowach z lumpa i o roślinach dla Pani Babci Ci się podobał. Na dzisiaj ja już kończę i życzę Ci dobrego dnia i dobrego popołudnia. Cześć!